Witam serdecznie wszystkich ponownie w świecie naszych przepowiedni. Bardzo cieszę się, że taką oglądalność zyskały te proroctwa Leona XIII, jak i również proroctwa pewnej tajemniczej zakonnicy z Hiszpanii. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat innych proroctw dotyczących wysłania wojsk polskich na Ukrainę, bo takie proroctwa też miały miejsce. No ale zanim do tego tematu dojdziemy, to pragnę przypomnieć, że będę wdzięczny za zalajkowanie na wstępie naszych rozważań, za umieszczenie komentarza, choćby miał być to komentarz taktyczny, za subskrypcję kanału i udostępnianie wszystkim znajomym, jak i również zachęcam, żeby włączyć się do grona wspierających kanał. Jest to niewielka kwota, ale dzięki temu macie możliwość uczestniczenia w specjalnych live'ach, zadawania pytań i tam na tych live'ach wasze odpowiedzi na wasze pytania będą, moi drodzy, robione. W związku z tym myślę, że warto, bo wtedy macie możliwość, żeby rozwijać ten kanał i też, żeby uzyskiwać informacje, które was interesują. No ale wróćmy sobie do naszych proroctw, które są niewątpliwie ciekawe. Ja sobie herbatkę przygotowałem, żeby sobie troszeczkę porozważać. No i tak sobie grzebałem w tych przepowiedniach różnych mistyków, różnych wizjonerów na temat właśnie wysyłania wojsk polskich na Ukrainę. I ten temat niewątpliwie pojawia się rzadko. My bardzo często opieramy się na tej przepowiedni Stęgoborza, że tam będzie Polska od morza do morza, czekajcie na to pół wieku i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej ona jest znana. No ale jeżeli przejrzymy sobie te rozmaite wizje różnych mistyków, różnych wizjonerów, to możemy pewne elementy znaleźć w sposób bezpośredni albo w sposób nawet i pośredni. Ma to miejsce zwłaszcza w tych proroctwach katolickich, no i też w różnych współczesnych objawieniach prywatnych, jeżeli chodzi o tych znaczących wizjonerów, jasnowidzów. Jak ktoś tam jest nieznaczący, a wiecie, 500 przepowiedni powie, z których jedna się sprawdzi, no to wiecie, takiego wizjonera o kandupy rozbić po prostu. To nie jest to żaden znaczący. Mówimy o tych, których przepowiednie i proroctwa miały jakieś znaczenie. Na pierwszy rzut chciałbym włożyć proroctwa błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich, która zmarła w 1824 roku. Ja już kilka proroctw tej osoby mówiłem, o kilku proroctwach będę dalej mówił. No ale tutaj mamy ten motyw pośredni, bo choć nie mówi ona wprost o wojsku polskim na Ukrainie, to w swoich objawieniach wspominała o konflikcie na wschodzie Europy, ona tam wspominała o żółtych flagach. Czasami jest to po prostu interpretowane jako właśnie te kolory ukraińskie. Oraz też wspominała o polskich żołnierzach walczących po stronie dobra przeciwko hordom ze wschodu. Są to raczej takie obrazy symboliczne, ale przez niektórych komentatorów one są właśnie łączone z tą ówczesną, obecną sytuacją, która ma miejsce. Ja jeszcze te objawienia będę bardziej rozwijał, ale na razie na początku tylko zaakcentuję. Weźmy sobie też przepowiednię służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, która zmarła w 1944 roku. No i w jej wizjach pojawia się motyw, że Polska będzie musiała przejść przez wielką próbę i wojenne starcie, które niektórzy współcześni właśnie interpretatorzy odnoszą do zaangażowania militarnego Polski na wschodzie. Tutaj chodzi mniej więcej o Ukrainę. No oczywiście nie jest to też wypowiedziane wprost, ale jest to ewidentnie tam w tych objawieniach służebnicy Bożej Rozalii Celakówny brane i nadmieniane. Weźmy też sobie pod uwagę proroctwa ojca Klimuszki, który zmarł w 1980 roku. To jest taki znany franciszkanin i jasnowic. On wspominał o wielkim konflikcie na wschodzie, a Polska miała być częściowo wciągnięta w tę wojnę, no ale miała wyjść z niej obronną ręką. Tutaj też pojawia się interpretacja, że mógł on przewidzieć obecność polskich wojsk na Ukrainie w kontekście takiego szerszego starcia z Rosją. Ciekawe są też proroctwa z tak zwanej przeprośnej górki. To jest takie współczesne, kontrowersyjne objawienie prywatne z lat 90. XX wieku, które jest przypisywane osobie mającej wizje maryjne i mówi to proroctwo, że polskie wojsko będzie musiało wejść na Ukrainę
i dalej na wschód, aby bronić chrześcijaństwa i Europy przed wielkim najazdem ze wschodu. No i w tym kontekście właśnie Polska ma pełnić misję takiego przedmurza chrześcijaństwa. Też już wspominałem poprzednio o objawieniach Marii Julie Jaeny, która zmarła w 1941 roku. To jest taka prorokini z Francji. Ona też nie mówi konkretnie o Polsce i Ukrainie, ale według niektórych interpretacji i wizje wojny, która zacznie się we Francji i rozleje się na całą Europę, mogą być odczytywane jako zgodne z tym obecnym napięciem na linii Rosja-Zachód. No w ogóle w komentarzach jej proroctw często pojawia się wzmianka o wojsku Białego Orła, co też niektórzy identyfikują właśnie z Polską. No i mamy też współczesne proroctwa księdza Adama Skwarczyńskiego i tak zwane Małego Kamyka. No, w ich objawieniach pojawiają się motywy właśnie interwencji Polski na wschodzie, ale one są dość takie ogólne i apokaliptyczne i związane są z wielką wojną i nadejściem króla czasu ostatecznego, tak? I oczywiście, tak jak powiedziałem, w przepowiedniach różnych mistyków i wizjonerów, oczywiście, pojawiają się wzmianki o tej obecności polskich wojsk na Ukrainie. Ja akurat, wiecie, mówię o tych poważnych jasnowidzach, a nie o kimś, kto jest, załóżmy, niepoważny, ale na przykład weźmy sobie jako przykład przepowiednię Werny Chory. To był taki XVIII-wieczny kozacki wieszcz, i on w swoich przepowiedniach wspominał o przyszłych zwycięstwach Polaków nad Moskalami. Na przykład w jednej z jego przepowiedni możemy przeczytać: Moskale 2 razy nad głowę pobici zostaną, raz pod Batowem około Semi Mochił, czyli 7 mogił, drugi raz pod Starym Konstantynowym w jarze Hanczyracha zwanym od tego czasu Polska zakwitnie od Czarnego do Białego Morza i będzie trwała po wieki wieków. No chociaż nie ma to jakiejś takiej bezpośredniej wzmianki o polskich wojskach na Ukrainie, to ta przepowiednia sugeruje ekspansję Polski na wschód po właśnie zwycięstwach militarnych. No w ogóle jak zaczniemy sobie grzebać po różnych anonimowych forach internetowych, to pojawiają się tam anonimowe przepowiednie dotyczące przyszłości Ukrainy i Polski. No i jedna z takich na przykład, wszedłem sobie na stronę Koniec Świata Info, tam czytamy taką przepowiednię, że na prośbę Galicjan Polacy wejdą za zgodą nad Dnieprem na przedpolach Kijowa, straszliwa klęska, uciekającemu niedźwiedziowi zostaną wybite kły i przycięte pazury, Atlantydzi grożą, smoki wyspy się cieszą. No, powiem szczerze, ciekawe słowa, trudno jest w ogóle zweryfikować, kto to powiedział, gdzie to powiedział i przy jakiej okazji to powiedział. Czasami myślę, że niektórzy po prostu też pewne rzeczy przepowiadają po to, żeby siebie wypromować albo żeby po prostu wzbudzić zaciekawienie, zainteresowanie swoją osobą. No ale przejdźmy sobie dalej, bo mamy też ogólnie współczesne, wiecie, proroctwa albo objawienia prywatne, które pojawiają się i tam też pojawiają się wzmianki o Polsce jako takim przedmurzu chrześcijaństwa i roli Polski w obronie Europy przed zagrożeniem ze wschodu. No chociaż nie ma takich, bym powiedział, konkretnych cytatów dotyczących obecności polskich wojsk na Ukrainie, to te przepowiednie sugerują taką aktywną rolę Polski w tych przyszłych konfliktach na wschodzie. No ale weźmy sobie na przykład troszeczkę, zajrzyjmy do tych wizji, proroctw, tych osób, o których przed chwileczką mówiłem, bo do tych cytatów, do tych kontekstu tych objawień, żebyśmy wiedzieli, o co tam tak naprawdę chodzi. Wspominałem o błogosławionej Annie Katarzynie Emmerich i to jest naprawdę jej przepowiednie czy proroctwa należą do jednych z najbardziej fascynujących i enigmatycznych objawień prywatnych w historii Kościoła. Chociaż ona nie mówi wprost o wojnie na Ukrainie, czy jakiejś obecności wojsk polskich, to jednak te wszystkie symboliczne wizje zawierają obrazy konfliktów, przemarszów wojsk i zmagań duchowych w Europie, które wielu interpretatorów właśnie bierze, podpina pod ten konflikt rosyjsko-ukraiński i tą rolę Polski w tym konflikcie. Anna w ogóle Katarzyna Emmerich była niemiecką mistyczką i stygmatyczką, jak już wielokrotnie mówiłem, która przez wiele lat doznawała wizji i
dotyczących nie tylko życia Chrystusa, ale też przyszłości Kościoła, świata. No i te wszystkie jej objawienia zostały spisane przez niemieckiego poetę Clemensa Brentano. Wiele w ogóle z tych przepowiedni ma taki charakter alegoryczny i też dlatego wymagają różnych takich omówień bardziej, bym powiedział. No weźmy sobie wizję zagrożenia ze wschodu, o której mówiła Anna Katarzyna Emmerich. W wizji z 1820 roku ona mówi coś takiego. Widziałam niezmierne, rozległe pola walki na ziemi pokrytej trupami i ruinami. Widziałam ogień i dym, a niebo czerwone jak od ognia. Przyszły ze wschodu liczne czarne zastępy przypominające dzikie roje szaranczy. No właśnie, co by to miało oznaczać? Bo wielu badaczy sugeruje, że te czarne zastępy to obraz wojsk rosyjskich lub jakichś takich komunistycznych, no a ta szarańcza symbolizuje też inwazję i zniszczenie. No i Polska i Ukraina jako sąsiadujące kraje mogą być takim terytorium tego właśnie rozległego pola walki. W symbolicznej takiej wizji z 1821 roku ona mówiła tak. Widziałam orła na wysokiej górze otoczonego dymem i ogniem, lecz nie upadł. Z jego piersi biło światło, które ogarniało okolice aż po ciemne doliny. Widziałam też ludzi w bieli, którzy szli przez ciemność z pochodniami. No właśnie, tutaj jest ten symbol tego orła, silny taki symbol polski, on pojawia się w heraldyce narodowej, bo ludzie w bieli to mogą być symboliczni polscy żołnierze, biały kolor to też jest barwa narodowa Polski, albo jacyś kapłani niosący światło wiary. No i w tym kontekście wojen na Ukrainie orzeł świecący światłem, no i stawiający opór może symbolizować polskie zaangażowanie moralne i militarne. Albo weźmy sobie jej wizję z 13 maja 1820 roku. Tam mamy coś takiego. Zobaczyłam Kościół w wielkim niebezpieczeństwie, ale zobaczyłam też, że z północy i wschodu nadciągają rycerze, którzy będą walczyć w obronie wiary i nowego papieża. Polska jako kraj katolicki położony na wschodzie i północnym wschodzie Europy bywa często właśnie utożsamiana z tymi rycerzami. No i to proroctwo też często łączy się z ideą, że Polska odegra taką kluczową rolę w tej duchowej odnowie Europy. W jednej z objawień ona poruszała taki wątek dwóch papieży i zamętów w kościele, ja już kiedyś o tym mówiłem. No i tam czytamy coś takiego w tej wizji. Widziałam dwa kościoły, dwóch papieży. Widziałam, jak wielki kościół był ciemny i pusty, ale szukał prawdziwej wiary w ruinach. No, tak naprawdę ten fragment dotyczy tylko i wyłącznie kryzysu duchowego w Kościele. No, wielu komentatorów uważa w ogóle, że kryzys Kościoła zbiega się też z kryzysem cywilizacji zachodniej i wojną, w której Polska jako jeden z ostatnich bastionów katolickich wartości może odegrać jakąś taką kluczową rolę. Anna Katarzyna Emmerich mówiła też o symbolice nowego króla i nowego porządku, bo ona mówiła coś takiego. Widziałam, że przyjdzie król z korony, z lilii i orła. Jego rządy będą krótkie, lecz sprawiedliwe. Zanim przyjdzie pokój, będzie wielka wojna, ale ten król odnowi przymierze z niebem, tak? No, część interpretatorów uważa, że może to być symbol króla czasów ostatecznych. Niektórzy to łączą też z Polską, bo lilia miałaby oznaczać Francję, a orzeł Polskę. No to są takie znaki mesjanistyczne i współcześnie niektórzy też mówią o takim sojuszu Polska-Ukraina-Francja. I chociaż Emmerich nie wspomina wprost Polski z nazwy, to wielu widzi w jej wizjach różne zapowiedzi, bo tam jest mowa o duchowej roli Polski jako takiego przedmurza chrześcijaństwa. Mówi też o zaangażowaniu Polaków w obronę Europy, między innymi przemarszu wojsk przez terytorium objęte konfliktem. Tak to ogólnie jest w tych jej wizjach Anny Katarzyny Emmerich, ale weźmy sobie te przepowiednie służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. One należą do takich najważniejszych polskich objawień prywatnych XX wieku, chociaż nie zawierają dosłownej wzmianki o wojskach polskich na Ukrainie, no to jej przesłania mają wymiar proroczy, zwłaszcza w kontekście tych losów Polski i Europy. One wskazują na dramatyczne konsekwencje duchowego upadku tej wojny na wschodzie, no i rolę Polski jako tego narodu wybranego. No jest to bardzo ciekawe, bo przejdźmy sobie do jej właśnie wizji, jej przepowiedni.
Kim była w ogóle Rosalia Celakówna? No to była taka pielęgniarka w Krakowie, która w czasie II wojny światowej doznawała głębokich mistycznych wizji. To były takie wizje duchowe, ale też i narodowo-polityczne. Ona kładła duży nacisk na właśnie intronizację Jezusa Chrystusa jako króla Polski i świata. No i weźmy sobie, zajrzyjmy do jej przepowiedni. Ona miała jakąś taką wizję, zacytuję. Widziałam w duchu przerażającą pożogę wojenną, która ogarnęła całą Europę, nadciągała od wschodu i niosła śmierć, cierpienie i zniszczenie. No, niektórzy myśleli, bo to było przed II wojną światową, że tutaj chodzi o agresję Rosji na Polskę w czasie II wojny światowej. Później wiązano to właśnie z najazdem Rosji na Ukrainę w 2014 i 2022 roku. No i tutaj mówiono o tej pożodze od wschodu, tak? W innej swoim objawieniu, w swojej wizji mówiła, jeśli Polska i narody świata nie uznają królowania Jezusa Chrystusa, zginą w wojnie. Polska zostanie zniszczona przez najazd ze wschodu. No jest taki bardzo silny motyw, bym powiedział. Jest to bardzo silny motyw, bym powiedział, prorocki, bo jeśli Polska jako naród nie odda się Jezusowi jako królowi, to spotka go kara, której symbolem jest właśnie najazd ze wschodu. Niektórzy twierdzą, że to właśnie Rosja ma na Polskę najechać. W innej wizji z kolei mówiła ona coś takiego. Z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście. No i chociaż te słowa są częściej są kojarzone w ogóle ze świętą Faustyną Kowalską, no to podobny motyw pojawia się również u Celakówny, bo ona pisała coś takiego. Polska ma wielką misję do spełnienia, ma być przewodniczką narodów w uznaniu królewskiej władzy Chrystusa. No i tu jest też bardzo ciekawe, właśnie niektórzy komentatorzy twierdzą, że to zaangażowanie Polski w pomoc Ukrainie, to przyjmowanie milionów uchodźców, no to jest taki wymiar duchowej misji w świecie zewnętrznym. W innej z kolei mamy wizji, ona miała masę wizji dotyczących właśnie Polski jako tarczy dla chrześcijaństwa, czy w ogóle intronizacji Chrystusa. Ja nie będę tutaj ogólnie tego rozciągał, bo myślę, że nie o to chodzi, a bardziej chodzi o konkrety. No to przejdźmy sobie może do objawień, czy to proroctw ojca Klimuszki, tak? Który był zakonnikiem zakonu franciszkanów, on był znany z tych darów jasnowidzenia, przewidywał różne losy Polski, Europy. On swoje wizje wziął, spisał w takiej książce Moje widzenie świata. Sekundka. No i na przykład w tej książce czytamy coś takiego. Widziałem, jak ze wschodu nadciągała ciemna chmura, w niej była śmierć. Czołgi i żołnierze, którzy przeszli przez granicę. No to jest taki bardzo silny symbol wojny, który zaczyna się od wschodu. Oczywiście Klimuszko nie wymienia nazwy ani Rosji, ani Ukrainy. Tutaj niektórzy twierdzą, że to chodziło o najazd Rosji na Ukrainę, tak? No inni widzą tutaj wojnę hybrydową, jakieś zbrodnie wojenne, które niosą śmierć i cierpienie. Ale na przykład ojciec Klimuszko też mówił coś takiego. Polska jako taki jedyny kraj w Europie wyjdzie cało z nadchodzącej zawieruchy, choć ucierpi i nie zostanie zniszczona. No i w tej wizji Polska jawi się jako ten kraj chroniony, prawda, jaki w sposób nadprzyrodzony. I Polska też ma odegrać ważną rolę w duchowym i politycznym ocaleniu Europy. Polska w ogóle ma być tarczą Europy, więc tutaj też można się zastanawiać nad tą obecnością militarną, bo w jego wizjach jest coś takiego napisane. Polska będzie miała wówczas wielu wrogów, ale stanie się tarczą dla Zachodu. Przez nią nie przejdą ciemne moce wschodu. To jest takie bardzo kluczowe zdanie, bo współczesna interpretacja łączy je z obecnością polskich wojsk na tej wschodniej flance NATO, wsparciem militarnym na Ukrainy. No i z tym strategicznym wsparciem Polski, że Polska jest tym buforem między Europą a Rosją. No ale ojciec Klimuszko też mówił wyraźnie o tym, że nie jeden, nie drugi po prostu nas zdradzi, tak? Bo w jego objawieniach, w jego wizjach czytamy, będą próby pokoju, ale będą fałszywe. Zachód zdradzi Polskę, lecz ona się nie złamie. To jest też bardzo ciekawe. No i w jego objawieniach też czytamy, że wschód zostanie powstrzymany, a Polska ocaleje, bo możemy przeczytać coś takiego. Gdy wszędzie będzie ogień i dym, Polska będzie jak wyspa, poraniona, ale nie zatopiona. Jakbyśmy tak sobie chcieli podsumować te objawienia, te wizje ojca Klimuszki, to możemy się zastanowić, czy ogólnie ojciec Klimuszko mówił o działalności wojsk polskich na Ukrainie,
moi drodzy. I na pewno w tych elementach proroctwa występuje ta ciemna chmura ze wschodu, że Polska jest tą tarczą, że oczywiście jest wielu wrogów Polski, bo Polska też zostanie ogólnie zdradzona na przykład. Też o czymś takim była mowa, ale też było powiedziane, że Polska zostanie niepokonana, że będzie ten fałszywy pokój. No jest to bardzo ciekawe. Wspominałem już o tym proroctwie z przeprośnej górki. Jest to bardzo takie ciekawe proroctwo, bo jest to takie anonimowe objawienie prywatne, które miało miejsce na początku 90. lat XX wieku w okolicach sanktuarium na Przeprośnej Górce, niedaleko Częstochowy. Tam jak idzie płocka pielgrzymka, to zawsze na Przeprośnej Górce się bierze i zatrzymuje i tam ma odpoczynek. Tak tylko powiem. To objawienie, te proroctwo nie zostało oficjalnie uznane przez Kościół, ale zyskało dużą popularność wśród katolików i różnych środowisk proroczo-patriotycznych. Bo tam jest mowa, jest tam motyw wojny, Rosji jako agresora, Polski jako ofiarnika i przedsionka tej walki duchowej i militarnej i także też tam jest również powiedziane, że jest przestroga przed zdradą wschodu. Przepraszam, nie wschodu, tylko zachodu. I właśnie mi się tutaj kojarzą te układy między Tuskiem a Macronem i podpisywanie jakichś umów z Francją. Myśmy już takie umowy podpisywali, wiecie, w 1939 roku, więc to raczej nie jest to coś, na czym można by kłaść jakoś wierzyć w takie rzeczy, no nie? No ale wiecie, głupi nie uczą się na historii, to będą przechodzić to jeszcze raz. Zajrzyjmy sobie do tego proroctwa z Przeprośnej Górki, bo tam jest bardzo ciekawa kwestia, bo tam jest powiedziane, że z północy i ze wschodu runą na Polskę wojska. Będą chcieli ją zdławić, zanim rozbłyśnie jej misja. Więc mamy na Polskę najadą z północy i ze wschodu. Może to być symboliczny atak Rosji, Białorusi. No, o co tu chodzi z tą, zanim rozbłyśnie jej misja? Tu zakłada się, że Polska ma szczególne duchowe i moralne zadanie jako te przedmurze chrześcijaństwa albo jako ta iskra Bożego miłosierdzia, jak to mówiła swego czasu Faustyna. W tym proroctwie z Przeprośnej Górki czytamy również: na kolanach będzie Polska błagać o ratunek, lecz nikt z możnych nie przyjdzie jej z pomocą, zostanie sama. No tutaj jest mowa o tej izolacji politycznej i o tej zdradzie ze strony sojuszników, o której również mówił ojciec Klimuszko, o której również mówiła Rosalia Celakówna. No i tak to wygląda, że pomimo, że Polska będzie tej Ukrainie pomagała, to ona będzie musiała liczyć na własne siły, tak? W tym objawieniu czytamy, w tej wizji czytamy też: Bóg dopuści, aby Polska cierpiała, nie jako kara, lecz oczyszczenie. Lecz z tej ziemi powstanie nowe światło, tak? To też może sugerować, że będą cierpienia wojenne albo związane z udziałem Polski w działaniach zbrojnych. No ale też mowa jest, że Polska ma mieć ten charakter taki, bym powiedział, ofiarniczy, tak? O co tu chodzi dalej? No mamy w tym objawieniu z Przeprośnej Górki też ciekawe rzeczy, bo jest tam ta groźba ataku ze wschodu. Jest też mowa, że będzie brak reakcji Zachodu. Nikt z możnych nie przyjdzie jej z pomocą. To też może oznaczać, że Polska podejmie samodzielne kroki. No i w tej logice można widzieć jakieś uzasadnione duchowe i profetyczne cele dla tej obecności wojsk polskich na terenie Ukrainy. Być może w roli pokojowej, stabilizacyjnej, czy jakiejś tam obronnej, tak? No ale co jeszcze mamy w tym proroctwie z Przeprośnej Górki? No mamy takie słowa na przykład: z krwi męczenników i łez matek narodzi się nowe pokolenie, które poprowadzi świat ku światłu, tak? To jest taki język typowo apokaliptyczno-mesjanistyczny, bym powiedział, który mówi, że Polska jest tym narodem wybranym do odnowy chrześcijaństwa, tak? To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Wspominałem też o tej proroctwie księdza Adama Skwarczyńskiego oraz tak zwanego małego kamyczka, tak? To jest to też bardzo ciekawe proroctwo. Boję się, że już przedłużam troszeczkę, ale ale jak coś, to mnie zganicie w komentarzach. Chciałem ten temat jakoś tak sensownie opracować, żeby to było dokładnie, jako żeby było opracowane, a nie jakaś popelina, no nie? Więc ksiądz Adam Skwarczyński był polskim kapłanem, teologiem, też był egzorcystą, ciekawe. I natomiast jeśli chodzi o ten mały kamyk, czyli Little Pebble,
To jest taki pseudonim Willego Kama, australijskiego z kolei mistyka, który twierdził, że on otrzymywał objawienie od Matki Bożej, no i jego proroctwa, często kontrowersyjne i odrzucone przez Kościół, były bardzo popularne w niektórych środowiskach katolickich w 80. i 90. latach XX wieku. Nie wiem, może sobie kiedyś na temat tego małego kamyka warto by z Sylwią porozmawiać. Jeżeli coś, to jeszcze ją tam zahaczę, to dalej ten temat weźmiemy, poruszymy. O co chodzi w tych objawieniach proroctwa księdza Skwarczyńskiego? No, jak zajrzymy sobie do jego orędzi do narodu polskiego, tam czytamy: Polska stanie się miejscem walki o przetrwanie Kościoła. Tu powstanie ostateczny front duchowy, a szatan uderzy przez wschód, by ją zniszczyć, tak? Natomiast jeżeli zajrzymy do do tego przekazu z 1992 roku, chodzi mi o tego właśnie małego kamyczka, to tam czytamy: z Polski wyjdzie armia światła, która powstrzyma walę zniszczenia. Będą to żołnierze Chrystusa i Maryi walczący w imię króla, tak? No będzie ta armia świata, która wyjdzie, światła, która wyjdzie i która będzie się rozprzestrzeniać na sąsiednie kraje, bo tam jest wyraźnie o tym mowa, tak? Ksiądz Skwarczyński mówił też, że, cytuję: Zachód zawiedzie Polskę, sojusze okażą się puste. Polska pozostanie sama na pierwszej linii frontu. Będzie musiała bronić nie tylko siebie, ale i reszty świata. To jest takie ciekawe dosyć proroctwo, które jest często przywoływane w kontekście tych niepewności sojuszy i Unii Europejskiej, i NATO. Stara zasada: chcesz liczyć na kogoś, licz po prostu na siebie. No ale mamy też właśnie małego kamyczka, który mówi coś takiego: z Polski powstanie król czasów ostatecznych, mąż Boży, który poprowadzi resztę wiernych do zwycięstwa. Jego armia oczyści świat ze zła. Właśnie. Ksiądz Skwarczyński też swego czasu mówił o tych właśnie momentach walki duchowej też przede wszystkim, bo to też jest bardzo ciekawe, tak? W tych elementach objawień księdza Skwarczyńskiego czytamy, że tam jest atak szatana przez wschód. Czyli jest tu też taka mowa o inwazji rosyjskiej i o tej wojnie na Ukrainie. Jest mowa o armii światła z Polski, czyli o tej duchowej i militarnej obecności Polski na wschodzie. Jest mowa o zdradzie Zachodu, tak? I o królu czasów ostatecznych, który wyjdzie z Polski. Nie wiem, może to Grzegorz Braun, nie? Jak tam zobaczymy z biegiem czasu, nie? Także tutaj też to jest bardzo bym powiedział, ciekawe. Oczywiście te proroctwa nie są oficjalnie uznane przez Kościół, a niektóre z nich, szczególnie właśnie Little Pebble, czyli ten mały kamyczek, są takie, bym powiedział, bardzo kontrowersyjne i one zostały odrzucone nawet przez władze kościelne. Natomiast ksiądz Skwarczyński, choć ortodoksyjny i cieszący się szacunkiem wielu katolików, również był taką postacią kontrowersyjną, zwłaszcza przez wspieranie tych objawień prywatnych. No to szczerze mówiąc, niemniej ten motyw duchowej misji Polski, czy wojny ze wschodu i tego militarnego zaangażowania, on bardzo często pojawia się konsekwentnie i spójnie w wielu proroctwach, w wielu wizjach. Ja ciekaw jestem waszej opinii na ten temat. Nie wiem, bo może za późno wywiesiłem ten filmik, być może już wysłano wojska polskie na Ukrainę, przygotowywałem go dosyć wcześniej. No ale myślę, że, moi drodzy, warto jest się nad tymi proroctwami pochylić, bardziej je zgłębić, bardziej je przejrzeć i uczyć się na błędach, cudzych błędach. A nawet jeżeli były już nasze błędy, to tych błędów nie powtarzać. Tak jak z tym podpisywaniem tych durnych ustaw, umów z Anglią, z Francją. Ukraina też ze Stanami podpisała umowę i z Anglią, i z Francją. I co z tego? I co wyszło z tą wojną? I dalej jest niszczona i rozwalana, no nie? Także sojusze tak naprawdę się nie liczą. A to już tak od dawnych czasów właśnie i proroctwa mówią, i jeżeli ktoś ma troszeczkę mózgu, to wie o tym, że powinien liczyć na siebie i powinien nie liczyć na kredyty, nie liczyć na jakieś pomoce, tylko liczyć na siebie, być samowystarczalnym. Ciekaw jestem waszej opinii, dajcie znać, oczywiście lajkujcie, wspierajcie kanał, będziecie mieli możliwość na rozwój tego kanału jak najbardziej. No i pozdrawiam serdecznie wszystkich do następnego razu.